Tak wyglądają nasze dnie na wyspie. To znaleźliśmy się w Kambodży. Ponieważ jesteśmy dzisiaj w stolicy tylko przez pół dnia, zdecydowaliśmy się odwiedzić Pałac Królewski. W dalszym ciągu mieszka tutaj król, nie pamiętam jak się nazywa. Dlatego nie cały jest do zwiedzania. Wstęp do pałacu kosztuje $10. Nie tak tanio, no ale cóż, czasem trzeba. Dostaliśmy darmową mapkę i rozpoczynamy zwiedzanie. Budynek za nami to sala tronowa. Niestety nie można robić w środku zdjęć, więc nie pokażemy Wam jak wygląda, ale całkiem ładna. Cały kompleks pałacowy został wybudowany na wzór tego, który znajdziemy w Bangkoku. Podobno jest tutaj mniej turystów. Okaże się, jak porównamy, naprawdę będąc w Bangkoku. Srebrna Pagoda jest największą atrakcją tego kompleksu pałacowego. To dla niej tak naprawdę większość turystów tutaj przychodzi. Swoją nazwę zawdzięcza srebrnej podłodze, wyłożonej srebrnymi płytkami o wadze około 1 kg każda. Płytek jest około 5000, całkiem sporo srebra. Wewnątrz pagody znajduje się skarbiec. Znajduje się tam dużo posągów złotych i Budda kryształowy, który jest nazywany szmaragdowym, jest zielony. Dlatego też inna nazwa Srebrnej Pagody to świątynia kryształowego Buddy. Na zwiedzanie pałacu należy udać się albo wczesnym rankiem, albo po południu, ponieważ mniej więcej od 11:30 bodajże do 14:00 jest tutaj przerwa i wtedy zwiedzać nie można. Pierwsze co zrobiliśmy po przekroczeniu granicy Kambodży, to udaliśmy się na wyspę Koh Ta Kiep, gdzie właśnie jesteśmy i zamierzamy spędzić tutaj ponad 10 dni na pełnym relaksie i odpoczynku. Wyspa jest trochę mniej popularna niż Koh Rong Sam Loem, ale co nie znaczy, że mniej piękna. Mieszka się tutaj w takich bungalowach, w takich domkach, bardzo ładnie urządzonych, które są tuż nad plażą, co zresztą słychać i widać. Za mną widać właśnie nasz domek, naszą prywatną, małą kabinę nad plażą za $15 za dobę. Na wyspie Koh Ta Kiep znajduje się kilka różnych resortów, ośrodków, miejsc, gdzie możecie wykupić sobie nocleg. My zdecydowaliśmy się na miejsce, które nazywa się Cruzo. I jak dla nas jest najlepsze, ponieważ jest związane, czy też jego mottem przewodnim jest pełen relaks i chill out. Tak wygląda miejsce wspólne, gdzie można spędzać czas. Jest bar, są hamaki, są jakieś bungalowy z tyłu, stoliki, ognisko, gdzie codziennie wieczorem płonie ogień. No i plaża oczywiście. Tak wygląda bar. Tutaj można zamówić sobie jakiś fajny koktajl, albo szejka, albo śniadanie. Na całej wyspie oczywiście ceny są albo kilkunastokrotnie wyższe niż w głębi kraju, w Kambodży. No ale cóż, jest to rajski ośrodek nastawiony na turystów. No i ceny jedzenia wahają się od $3 do nawet 8. Ale w Cruzo, jeśli zależy Wam na pieniądzach, to rzeczywiście jest tutaj chyba najtaniej ze wszystkich resortów. I jedzenie jest bardzo smaczne, bo gotowane przez rodzinę, która ma ten interes. Cruzo jest chyba tutaj najmniejszym miejscem, gdzie można wynająć nocleg, ale co nie znaczy, że najgorszym, bo jak dla nas właśnie najlepszym. Wszystkie inne są dużo bardziej zatłoczone, a w tym można znaleźć to, czego my poszukiwaliśmy, czyli pełen relaks, chill out i spokój. Bieżącej wody oczywiście nie ma, dlatego prysznic bierze się tam nieopodal, polewając się wodą nabraną ze studni. Podobnie w toalecie, które są tam za drzewami, a których nie będę nagrywał, bo w sumie to nic ciekawego. Ale normalna jest zachodnia toaleta, na której można usiąść. Tutaj jeszcze rzut oka na miejsce, w którym można sobie posiedzieć. Tutaj jest nawet jakiś worek treningowy, boisko do siatki. A tu po prawej kuchnia. Jeżeli chcielibyście otrzymać miejsce w Cruzo, to bez trudu znajdziecie ich na Bookingu lub na ich nowej stronie internetowej, która właśnie powstaje. If you were to describe Cruzo in 3 words, what would you say? Relaxing, exciting, And baguettes.
Baguette magique. Jak widać, prace nadal trwają, miejsce się rozwija. Tutaj nowa podstawa pod namiot, bo nie tylko bungalowy można tutaj wynająć, można też wynająć namiot. W momencie, w którym tu jesteśmy, czyli w grudniu 2018, namiot kosztuje $10 za dobę. I jak widać, jest przewiewny, jest całkiem przestronny, więc właściwie jest na 2 osoby. Teoretycznie, choć pewnie dla jednej jest nieco wygodniej. Kochta-Kiew jest oddalona od głównego lądu o jakieś godzinę, może półtorej drogi łodzią. Zazwyczaj każdy ośrodek ma swoją łódź, którą dowozi klientów za drobną opłatą do miejsca docelowego. I nasz ośrodek, Cruzo, również ma taką łódkę i kursuje ona z plaży Otres Beach. I stamtąd można sobie taką łódkę zaklepać i przypłynąć prosto do tego rajskiego ośrodka. Ikoną tego ośrodka jest również Julian, który należy do załogi. Hello. Hello. Julian, if you were to describe Cruzo in 3 words, what would you No, say? one word. In one word. Oh, yeah, All right. paradise. Paradise. Yeah. Thank you very much. See you. I tak to wygląda. Nasze dni głównie składają się z leżenia na pobliskich hamakach i w sumie to tyle. Cały dzień leżę na hamaku, a wieczorem siedzę przy barze, więc jest co robić. A miejsce cały czas się rozwija. Codziennie są nowe pomysły, codziennie jakieś nowe promocje, happy hours, nowe koktajle, inwestycje. Także polecamy. Cruzo jest the best. Jak się leży na hamaczku? Wspaniale. Nie nudzi się? Nie. I bardzo dobrze. Tak z grubsza prezentuje się mapa wyspy Kochta-Kiew. My jesteśmy gdzieś tutaj. Inne resorty są wzdłuż tej najdłuższej plaży oraz tutaj i tutaj. Tutaj jest Last Point, tutaj jest Kaktus, a tutaj jeszcze inne. Po wszystkich przejdziemy się dzisiaj i nagramy je. Ale od razu mogę Wam powiedzieć, że ten, w którym jesteśmy teraz, jest naszym zdaniem najlepszy. Wszystkie te resorty są oddalone od siebie o około 10 do 15 minut piechotą. Więc biorąc pod uwagę, że droga wiedzie po plaży w głównej części, bardzo częstym zwyczajem tutaj jest zwiedzenie całej wyspy i chodzenie sobie na obiad do różnych miejsc. Czyli jednego dnia można pójść do Kochta-Kiew Bungalow, innego dnia do 10-103, a jeszcze innego dnia do Kaktusa. Jak widać, plastik stanowi duży problem na tej plaży i na tej wyspie. Niestety miejsca, które nie są przeznaczone dla turystów i nie są związane z żadnym resortem, tak właśnie mogą wyglądać. Oczywiście nie zobaczycie tego na żadnym zdjęciu. Trzeba tu przyjechać. Ale prawdziwy, realny obraz wyspy tylko w naszej relacji. W naszej wycieczce do Kaktusa towarzyszy nam 4 znajomych z Cruzo, których poznaliśmy tutaj. I tak z przodu idzie Daniela z Austrii, obok niej jest Zach z Wielkiej Brytanii, a za nimi Thomas i Anais ze Szwajcarii. Wszyscy są bardzo zadowoleni, że występują w moim filmie. They are very happy to be on my video. Yeah. Yeah. Everyone wants to be on YouTube.
Także na Kochta Kiev można robić różne rzeczy, nie tylko chillować, można też spacerować, urządzać sobie trekkingi po dżungli, ale pamiętajcie, że są tutaj węże i pająki, na które można nastąpić. A jak to nastąpi, to bieda. Nieco z boku znajduje się Last Point, czyli ostatni punkt, ostatni ośrodek na wyspie. Tak więc jestem w kaktusie. Jest on taki duży, że w sumie to nawet nie wiem, w którą stronę się udać najpierw, bo tam są domy, tu coś jest, tam coś jest, nie wiadomo gdzie iść. Ogromny ośrodek po prostu. Także będę się kierował odgłosami muzyki, która dobiega z lewej strony i pójdę do baru. A mniej więcej wiem, gdzie się znajduje. A tutaj, przede mną, jest taka opcja, że zamiast łóżka w pokoju wieloosobowym można sobie wynająć hamak z moskitierą i tutaj przekimać nockę. Nie wiem, ile ludzi z tego korzysta. Nie wiem też, na ile jest to wygodne, bo w hamaku leży się fajnie w ciągu dnia, ale czy spędzenie nocy byłoby spoko? Na pewno jest to coś, co warto spróbować. Jest to bardzo interesujący problem. Czy wygodniej będzie spędzić noc w hamaku na rajskiej wyspie? No nie wiem, może jednak bungalow. To koniec. To koniec naszej wycieczki po Kochta Kiev. Dzisiaj wyjeżdżamy, tam stoją nasze plecaki. Spędziliśmy tutaj ponad 10 dni wspaniałych, wychilloutowanych i zrelaksowanych. I teraz łódka zabierze nas na główny ląd gdzieś tam. I wracamy do zwiedzania.